you want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Jedziemy do Tremen Hill Sculpture Gardens z krótkim przystankiem w Carysie i Halfordzie, by usunąć technologiczne gremliny. By następnie pędzić do ogrodów, gdzie zdawało mi się, przynajmniej na papierze, że spędzimy maksymalnie 2 godziny i w drodze do kolejnej atrakcji zrobimy sobie przerwę obiadową. Ku naszemu zdziwieniu było bardzo dużo ludzi. Brak wolnych miejsc parkingowych świadczy o tym, że pełne egzotycznych kwiatów ogrody z instalacjami sztuki współczesnej przyciągają coraz większą rzeszę turystów podróżujących po Cornwalli i odpoczywających w Penzance oraz Marasli. Tremen Hill mieści oprócz pięknego ogrodu rzeźby, galerię, sklep, przedszkole i restaurację. Koszt wejścia na teren jest darmowy, jak również sam parking. Płacimy dopiero przy wejściu na teren ogrodów, a koszt to 9 funtów od osoby. Dzieci i młodzież mają zniżki. Na obejście prawie całości poświęciliśmy 2 godziny, ale śpieszyliśmy się, bo musieliśmy zdążyć jeszcze do innego ogrodu i zdecydowanie polecam poświęcić minimum 4 godziny czasu na obejście całych ogrodów. Pozostanie u nas w pamięci jako naprawdę niezwykły, położony na wzgórzu z widokiem na morze i zamek Świętego Michała, otoczony niezwykłą sztuką inspirujących artystów, które współgra z otoczeniem krajobrazowej Cornwalli. Za chwilę widzimy się w kolejnym ogrodzie, który jest uznawany jako jeden z 80 najlepszych ogrodów na świecie. Hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. When we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. I oto jesteśmy w Tremen Gardens. To ponad 180-letnie ogrody położone na 10-hektarowym zboczu, na którym jego źródlana woda wpada wprost potokiem do basenu z karpiami koi. Od razu widzimy diametralną różnicę w porównaniu do ogrodu, z którego wracamy. Tutaj musieliśmy zrobić wcześniejszą rezerwację, parking jest o wiele większy i bez problemu też znaleźliśmy dla siebie miejsce. Już przy wejściu okazuje się nam nowoczesny budynek, w którym mieści się sklepik, restauracja i toalety. W tym budynku odbieramy również bilecik i kupujemy kilka suwenirów. Koszt wejścia na tereny ogrodów Treba to 12 funtów od osoby, ale oczywiście dzieci mają zniżkę. Cena zmienia się z porami roku. Jeżeli macie mało czasu, tak jak myśmy mieli, zachęcam wcześniej przestudiować sobie mapkę,
offline, którą można znaleźć na stronie internetowej, by nie pominąć najważniejszych atrakcji, tak jak myśmy to zrobili. Jest to jeden z najsłynniejszych ogrodów subtropikalnych Cornwalli, który pojawia się na srebrnym ekranie w filmie pod tytułem Tajemniczy Ogród. Jest adaptacją klasycznej powieści o tym samym tytule, napisanej przez Frances Hodgson Burnett. Tym, którzy jeszcze nie oglądali tego filmu, gorąco polecam. Całość jest ogromna, pełno różnych ścieżek, które czasem na siebie nachodzą, a wisienką jest prywatna plaża, na której można się zrelaksować, zjeść lody lub połączyć się w morzu. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Ten dzień to trochę przeszarżowaliśmy z atrakcjami i tutaj również musieliśmy się śpieszyć i nie przyszliśmy całego obiektu, na który poświęciliśmy prawie 3 godziny, bo musieliśmy jeszcze dojechać do naszego pola namiotowego i jeszcze coś przekąsić, bo restauracja jak i reszta była już nieczynna, jak kończyliśmy naszą wycieczkę. Jedziemy do świetnego pola kempingowego Tetaganta Lodge and Campsite, które mieści się 15 minut na piechotę od świetnej plaży Minpot Beach, którą za chwilę Wam pokażę, a przy której jest kawiarnia, a po drugiej stronie restauracja, w której mieliśmy coś wieczorem przekąsić. Niestety pandemia dała siwe znaki punktom gastronomicznym w Cornwalli i były zamknięte z braku pracowników, także naszek. Za pole namiotowe zapłaciliśmy 20 funtów za 2 noce. Jest pełno miejsca do wyboru, pole jest w miarę płaskie, prysznice i toalety mieszczą się w starej stodole i mimo informacji, że ciepła woda będzie ograniczona, bo czekają na specjalistę do pieca, nie było żadnych problemów. Nie widziałem, by ktokolwiek palił ogniska, więc zapewne jest tutaj również zakazany. W kolejny dzień udajemy się do pobliskiego miasteczka Falmouth, w którym zwiedzimy zamek, który przez długi okres bronił Cornwalli i odegrał kluczową rolę podczas 2 wojen światowych, oraz muzeum, w jakim nigdy nie byłem w całym moim życiu, także zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!